Wtedy blacha nagrzewała się do ponad 60 stopni. Na zewnątrz już ponad 33 stopnie. W środku 26,1 i zmierzymy sobie do góry w szczycie budynku 26,9. Przy tak niewielkich skokach temperatury GWC nie będzie miało większego problemu, żeby utrzymać nam niższą temperaturę. 4,5 tony stali. Do tego dochodzi nam 20 cm płyta betonowa. Cześć, jak widać izolacja jest ukończona, więc postanowiłem przetestować, na ile budynek będzie nagrzewał się latem. Dzisiaj zasłonimy żaluzje fasadowe, żeby ograniczyć maksymalnie nagrzewanie budynku. Nie będziemy się jeszcze wspomagać GWC ani klimatyzacją, nic, po prostu sama izolacja i żaluzje fasadowe. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Godzina 8:30, temperatura wewnątrz to niecałe 25 stopni. Temperatura sufitu w tej chwili to również około 25 stopni. Zobaczymy, jak to będzie później. Tutaj na przebitkach z kamery termowizyjnej możecie zobaczyć, jak to wyglądało bez ocieplenia. Wtedy blacha nagrzewała się do ponad 60 stopni i w środku było również bardzo gorąco. Zobaczymy, jak to będzie teraz z izolacją. Żaluzje mamy zasłonięte, jak widać chwilę to trwa i nie jest najwygodniejsze, ale tylko dopóki nie ma instalacji elektrycznej. Później całością będzie zarządzał system Smart Home. Na zewnątrz mamy już 26 stopni. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać później, na ile będzie podnosić się temperatura wewnątrz, więc widzimy się za kilka godzin. Na zewnątrz w cieniu około 31 stopni. W środku mamy tutaj na parterze stopni, gdzieś złapię ostrość, 26 i sufit ma około 27, posadzka 26,5. Mamy godzinę 14, na zewnątrz około 32 stopni, w środku na poziomie parteru 27,4, w szczycie budynku 28,4 i posadzka 25,7. Mamy 16:00. Na zewnątrz 33 stopnie. Tutaj na parterze jest widoczny czujnik 27,8, a tu mam zmierzone w szczycie budynku niecałe 29 stopni. Złapię ostrość. Niecałe 29 stopni. Posadzka za bardzo się nie nagrzewa, 25,6. Dzień drugi. Wczoraj temperatura wzrosła względem temperatury początkowej w budynku o maksymalnie 4 stopnie. Dzisiejszy dzień zapowiada się jeszcze cieplejszy. Zobaczymy, jak te temperatury będą rosnąć dzisiaj. Mamy chwilę po 8:00, na zewnątrz już ponad 25 stopni, wewnątrz temperatura to też trochę ponad 25 stopni, dokładnie 25,3. W szczycie budynku mamy trochę chłodniej, 24,8 i posadzka też około 25 stopni.
Mamy parę minut po 11. Na zewnątrz już ponad 33 stopnie. W środku 26,1. I zmierzymy sobie do góry w szczycie budynku 26,9. I posadzka 25,7. Więc jak na razie budynek nie nagrzał się za bardzo, ale to też krótki czas. Zobaczymy, co będzie później. 14:30. Na zewnątrz niecałe 34 stopnie. W środku mamy na poziomie parteru 27,5. W szczycie około 29. Posadzka 26. Godzina 18. Na zewnątrz 34 stopnie. Na parterze tutaj mamy wewnątrz 28,7. Na szczycie budynku niecałe 30 stopni. I posadzka 26,6, więc powoli też już się nagrzała. Dzień trzeci, godzina 8 rano. Wewnątrz mamy 25 stopni. Budynek był wywietrzony w nocy i temperatura spadła nam o kilka stopni, bo jak pamiętamy, wczoraj maksymalnie nagrzał się nam do niecałych 30 stopni. Takie skoki wydają się być duże, ale warto pamiętać, że mamy dosyć wysoką temperaturę startową. Mamy 25 stopni, dlatego że kilka dni przed pomiarem żaluzje były odsłonięte, były słoneczne dni, więc posadzka, która jest główną masą akumulacyjną w budynku, nam się nagrzała i ta temperatura oscyluje właśnie w granicy tej temperatury posadzki, która jest około 25. W ciągu dnia nagrzewa się do około 26-26,5 stopnia. Więc jak widać, posadzka nam w tej chwili stabilizuje temperaturę wewnątrz. Później, gdy będzie już uruchomiona wentylacja z GWC, zrobimy sobie taki test jeszcze raz. Myślę, że przy tak niewielkich skokach temperatury GWC nie będzie miało większego problemu, żeby utrzymać nam niższą temperaturę. Tym bardziej, gdy będziemy utrzymywać tę temperaturę niższą już wcześniej, przed upałami. Zobaczymy, jak to wyjdzie wtedy. Pokażę Wam jeszcze, jaka jest temperatura teraz pod budynkiem, bo są tam prowizoryczne czujniki, więc zapraszam. Tu jak widać mamy zabezpieczone wyjście z GWC oraz prowizoryczne czujniki temperatury. Jeden czujnik jest zamontowany 20 cm pod GWC w jego centralnej części, a drugi, jak można zobaczyć na innych filmach, jest zamontowany obok GWC na podobnej wysokości, na podobnej głębokości. Temperatury na nich są minimalnie różne. Będę musiał je wyjąć i sprawdzić, czy to jest po prostu błąd czujnika, bo teoretycznie temperatura powinna być taka sama. GWC już od kilku miesięcy jest zabezpieczone, zamknięte, nie jest używane. Przedtem było zabezpieczone dla tego, bo już przygotowywałem halę, cała konstrukcja była myta przed pianowaniem. Później było pianowanie, a teraz muszę oczyścić całość z piany. To, co zostało, jak widać, jest dosyć mocno oblepione wszystko, ale została mi w sumie tylko ta strona do wyczyszczenia i fragment tej ściany. Góra jest gotowa, tamta część też jest już gotowa. Tutaj mamy czerpnię powietrza ścienną, a z drugiej strony jest widoczna tam wyrzutnia. Korzystając z okazji, że GWC było zabezpieczone przez kilka miesięcy, po jego otwarciu chciałem sprawdzić poziom radonu, czy radon zbiera się w takim nieużywanym GWC, czy ogólnie podczas działania GWC bezprzeponowego do nawiewanego powietrza dostaje się radon. Więc jeżeli interesują Cię takie pomiary,
chciałbyś to zobaczyć, zapraszam do wspierania kanału. Na pewno z Waszym wsparciem będzie łatwiej w zakupieniu czujników i przeprowadzeniu tych pomiarów. Na chwilę obecną jedyna masa akumulacyjna budynku to konstrukcja stalowa wewnętrzna, to jest około 4,5 tony stali. Do tego dochodzi nam 20 cm płyta betonowa, na której jest zamontowana właśnie ta wewnętrzna konstrukcja. Później dojdzie nam jeszcze około 5 ton płyt Fermacell na całość. To jest dosyć dużo, ale każda ściana plus sufity i trochę się tego nam nazbiera. Więc te temperatury powinny później się nam też troszkę ustabilizować. Te skoki dzienne powinny być jeszcze mniejsze. Później dojdzie jeszcze GWC. Dojdą nam w sufitach maty kapilarne, które w momencie, kiedy GWC nie będzie w stanie nam utrzymać temperatury, pompa ciepła poprzez maty kapilarne będzie schładzać nam wnętrze. Myślę, że finalnie nie powinno być źle. Co Wy o tym myślicie? To już koniec tego filmu. Widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć. Mały bonus. Test przedłużyłem o kolejne 2 dni. Tym razem żaluzje fasadowe były odsłonięte. Temperatury na zewnątrz bardzo zbliżone jak poprzednio, około 35 stopni. Temperatury wewnątrz, jak widzimy, są wyższe. Na poziomie parteru 32,4 stopnia, a mamy godzinę 18:40. Temperatura w szczycie budynku to też ponad 32 stopnie. I temperatura posadzki to też około 30 stopni. Jak widać, żaluzje fasadowe i szczelnie zamknięty budynek pozwalają utrzymać dużo niższe temperatury.